Siema, dziś filmik, o który prosiło kilka osób. Na początek informacja, że dziś mija 16 lat od założenia mojego konta tibijskiego, więc brawo dla mnie. Zostawcie choćby z tej okazji łapkę pod tym filmem. Przypominam też o innych ważnych filmach dla rycerza, jak wracacie do gry, szczególnie to kompendium, w którym jest wszystko co najważniejsze, a także filmik o spotach, ale w razie co zrobiłem też taką tabelę z najlepszymi opcjami na dany level. Przypiąłem też tego screena na moim Discordzie, na którego zapraszam. A w tym filmie przejdziemy przez EQ rycerza i będę się wspomagał Tibiopedią, żeby nie bawić się w wycinanie gifów. Link, gdzie macie to wszystko posegregowane tak jak ja tutaj, również znajdziecie w opisie. Zaczynamy od armorów. Ten początkowy set nie zmienił się na przestrzeni lat. Dalej kupujemy MPA na starcie i nosimy je do 120 levela. Zjeżdżamy na dół. Następne do kupienia będzie Prismatic Armor na 120 levelu, który daje już 5% odporności na fizykę, 15 speeda. No i ponieważ ten armor jest bardzo tani, to ja postanowiłem go stierować na swojej nowej postaci do T1 i będę też próbował tierować do T2. Natomiast tańszą i pewniejszą opcją będzie oczywiście zakup chestplate'a na 200 levelu, no ale to jest taka moja postać testowa dla zabawy, więc ja postanowiłem się trochę pobawić. Też z tą moją nową postacią jest taka sprawa, że ja nie wiem, do którego levela będę nią grał, natomiast pokażę wam oczywiście na streamach efekty tej T2, ale tierowanie to droga opcja, szczególnie jeżeli na mnie wchodzi, więc standardowym zakupem będzie chestplate na 200 levelu. Niżej widzimy te wszystkie quirasy i tym podobne, to są armory, które wymieniamy za silver tokeny i oczywiście jeden taki armor warto mieć w swoim backpacku, ale tak jak widzicie, te armory nie mają ani odporności na fizykę, ani też żadnego imbu slotu, więc to są armory, które nosimy na jakichś słabszych bossach, czy na przykład gdy robimy jakąś bestiarkę, ale na 200 levelu nie musimy śpieszyć się z zakupem, tym bardziej, że silver tokeny są drogie. Ja ten armor zakładam sobie do biegania po mapie, jako że nie ma imbu slotu. Idąc dalej, mamy tutaj Stoic X Chestplate, czyli ten armor z Mitmacha. No i na pierwszy rzut oka on niczym nie różni się od Ornate'a, natomiast ma taki dodatek w takiej postaci, że o 2 minuty zmniejsza cooldown Exurigran Eco. No i pytanie, jaka jest szansa, że te 2 minuty nas uratują, ponieważ tak naprawdę używając tego spela często nie jesteśmy świadomi, czy ten cooldown 10 minut już minął, więc nie będziemy w stanie jakby raczej odczuć tej różnicy. Jest to spell, którego używamy rzadko, żeby nie powiedzieć bardzo rzadko, na tym przedziale levelowym w szczególności. No chyba, że dodadzą w kliencie ten feature, że będzie można sobie przesunąć te kafelki ze spelem, żeby podglądać cooldown, no to wtedy rzeczywiście na jakichś tam respach typu katedra i tym podobne, no to jeszcze ujdzie, ale i tak jest mała szansa, że akurat te dodatkowe kilka kk, które zainwestujemy w ten armor, nam to coś da. Gdyby jeszcze było dużo tych armorów na markecie, a wiadomo, że z tym jest ciężko, no to bym powiedział, że spoko, gdyby różnica między tym a Ornate'em wynosiła na przykład 500-800k, no to jeszcze powiedziałbym, że w miarę jest to opłacalne. Jeżeli koniecznie chcemy zmienić armor na 250 levelu, to na pewno lepszym wyborem będzie Eldritch Cuirass, ale tutaj również jest problem z jego dostępnością, no i pytanie, za ile on chodzi na markecie. Jeżeli cena jest dla was akceptowalna, to jak najbardziej, a jeżeli nie, to możemy poczekać do 300 levela do Falcon Plate'a. Po drodze jeszcze mamy oczywiście Lion Plate, no i różnica między Lionem a Falconem jest dosyć spora, jeżeli chodzi o obrażenia fizyczne i jeśli chodzi o tą odporność, to polecałbym podejść do tego w ten sposób, że jeżeli potwory biją mocniej z żywiołów niż z fizyki, to lepszą opcją będzie Lion Plate, szczególnie w przypadku gry solo, bo jednak dodatkowe skille wtedy szczególnie nam się przydają, a Falcon Plate będzie niezbędny na takich respach, gdzie potwory biją mocno z fizyki, czyli na przykład Falcony, Biblioteka czy Inku DT. No i na 300 mamy też Dauntless Dragon Scale Armor, no i jak widać po statystykach on przypomina takie połączenie Lion Plate'a i Ornate'a, no i wydaje się to ciekawym połączeniem zarówno w przypadku gry solo, jak i w teamie. Wiadomo, 4% fizyki jednak odstaje nadal od Falcon Plate'a, ale nie jest to już taka duża różnica jak pomiędzy Falconem a Lionem. Kiedyś ekowie kupowali zarówno Liona, jak i Falcona, ja przynajmniej byłem takim przykładem, a nie, jednak nie tylko ja, bo wtedy jeszcze nie było Spirit Horn Armora, więc ten Lion Plate to był jedyny armor, który dawał 3 skilla i miał odporność na fizykę i sloty imbu. No a teraz ten Dauntless wydaje się być spoko połączeniem, takim, którym nawet pozwala nie kupować ani Liona, ani Falcona, do czasu przynajmniej bicia jakiegoś spota typu Biblioteka. Więc jak ktoś chce, to po Ornate'cie może kupić tak naprawdę dopiero na 300 levelu ten Dauntless Dragon Scale Armor, no a potem na 400 levelu mamy już oczywiście Spirit Horn Armor. Bisowy armor, który trzeba mieć, jeżeli gramy długoterminowo, no ale zdaję sobie sprawę, że jest to mega drogi item, który przekracza 220 kk, a o opłacalności, właściwie o kolejności kupowania tych bisowych itemów powiem w dalszej części. Teraz hełmy. Na starcie gry kupujemy Zao Helmet, który będziemy nosić bardzo długo, a w międzyczasie, jeżeli uważamy, że mamy bardzo słabe skille i mamy dodatkową kasę na robienie imbu, to zainteresują nas na pewno Dwarven Helmet, jak i Demon Helmet, które mają 2 sloty. No i na 230 mamy bardzo uniwersalny helmet zarówno na bossy, jak i na respy. Praktycznie wszędzie możemy ten helmet nosić, gdzie nie ma innej wymaganej odporności
odporności, która będzie nam potrzebna. No i jest to też moim zdaniem jedyny hełm, który warto tierować ekiem. Ja stierowałem sobie go jakiś czas temu do T3 i uważam, że był to dobry pomysł, a samą odporność na ziemię przyda się na Banucie, na Katedrze, na Kobrach i na Rotenach. Natomiast Antlerhorn Helmet to już hełm typowo pod iSleepkę. Jak tam expiłem, to takich cudów nie było, więc do tej pory go nie mam, ale jeżeli planujemy tam długo poexpić, to na pewno warto rozważyć ten zakup, szczególnie jeżeli nie mamy dużego levela, bo na wyższym to myślę, że w zupełności Turtle Amulet i Frostflower Bootsy w zupełności wystarczą. Cobra Hood będzie dobrą opcją, jeżeli na stałe chcemy ładować podwójne imbu, czyli oprócz many także skilla. Na pewno cena Cobra Hooda nie odstrasza tak jak kiedyś, więc jest to opcja do rozważenia. No i zostały nam 3 hełmy, w które możemy także ładować imbu na M-level. Pierwsze 2 z nich odstają z odpornością na fizykę nawet z Terra Helmetem, ale mają wyraźną odporność na żywioły, więc w przypadku Koifa będzie nas on interesował na spoty, które biją z ognia. Natomiast Malice Forged Helmet będzie przydatny pewnie dopiero na jakichś spotach endgame'owych, które biją ze śmierci. Ja używam tylko 3 hełmów, czyli Terra Helmetu, Koifa i Spirit Horna. Na tego ostatniego oczywiście docelowo zbieramy ze względu na najwyższą odporność na fizykę, no i oczywiście też plus 3 skilla. Natomiast jest on bardzo drogi, więc dopóki nie bijemy jakichś spotów, które biją z energii, to też nie śpieszyłbym się z jego zakupem. No i legi. Na starcie kupujemy Zao legi, bo są najtańsze, mają 2% odporności na fizykę, no i można sobie je opcjonalnie stierować. Jeżeli nie szkoda wam kasy, to i tak jest najlepsza opcja tierowania, jeżeli chodzi o niski level ekiem. Chyba że chce wam się robić questa, no to można sobie też ogarnąć Dwarven legi, ale tak naprawdę te Zao legi można nosić aż do 185 levela, kiedy to możemy zmienić je na ornate'y. Wcześniej oczywiście mamy Exotic legi, ale są one ciężko dostępne i drogie, więc raczej nie ma sensu, więc lepiej poczekać na ten 185 i 225 to Fabu legi i możemy je nosić aż do zakupu Griefsów. Po drodze jeszcze mamy te legi z Mitmacha, ale z nimi jest ten sam problem co z tym armorem, czyli ciężka dostępność, cena i co prawda też mają ten special ability w postaci ulepszenia Exurgran Eco, tym razem o 50%, no i byłoby to spoko, gdyby można było na tym levelu ulepszyć jeszcze tego spela w kole umiejętności. No ale niestety nie, może jeszcze w połączeniu z tym armorem miałoby to sens, ale i tak wyszłoby na to, że władowalibyśmy dodatkowe kilka kk na spela, którego używamy rzadko. Na początku jak zobaczyłem, że te legi mają ten ability, to myślałem, że chodzi o Exure Eco albo Medico, no i wtedy byłoby super, no ale niestety jest inaczej. Gdyby to Sanguine legi jeszcze miały taką dodatkową umiejętność, no to rzeczywiście nie wahałbym się tak długo z zakupem. A tutaj te drogie legi z Monstera, które tak naprawdę możemy pominąć, ponieważ niespecjalnie nam się przydadzą na takim levelu, może będą miały użytek na jakichś spotach endgame'owych, na przykład na Rotenach. No i Griefsy, czyli uniwersalne legi od 300 levela, które możemy nosić tak długo, aż nie mamy kasy na Sanguiny. I kupując je zyskujemy dodatkowego skilla, a wiadomo, skillowanie jest bardzo drogie na tym levelu. Do tego odporność na drogi i ważny żywioł na endgame'ie, czyli na śmierć, kolejna odporność na fizyka oraz specjalne umiejętności, których tutaj nie widać, czyli zwiększenie obrażeń skryta z Exorigrana o 8% oraz zmniejszenie cooldownu awatara. No i bootsy, czyli na początku steel bootsy, ale tak naprawdę bochy nam wystarczą, ponieważ nie dostajemy jakiegoś dużego damage'a na niskim levelu. Potem na 70 mamy Guardiany, 150 Devkalsei, no i 400 Soulwalkersy. Cobra bootsy pominąłem ze względu na ich ciężką dostępność i wysoką cenę, a Frostflowery to już typowy zakup pod iSleepkę oraz inne spoty endgame'owe. Tarcze będą nas interesować na spotach, które biją bardzo mocno z jakiegoś żywiołu i przyda nam się tam także jakaś odporność na fizykę, bo na ogół oczywiście bijemy z broni dwuręcznej, ponieważ są mocniejsze. Ja przez całą swoją grę nosiłem tylko 3 tarcze, czyli Gnome Shielda, Lion Shielda oraz Falcona. Eldritch Shielda można rozważyć w przypadku gry solo, na pewno trochę nam podbije cyfry, jeżeli chodzi o jakieś spoty, które bijemy z jednoręki. A Soul Bastion warto mieć ze względu na samą odporność na fizykę, no i ja właśnie przymierzam się do tego zakupu, bo o dziwo jeszcze nie mam tej tarczy. Z amuletów najważniejszy na początku gry będzie Enchanted Werewolf Amulet, którego sobie ładujemy co godzinę. Jest to tania rzecz, którą możemy nosić przez bardzo wiele leveli, potem ewentualnie można sobie zrobić też questa na Foxtaila, ale on daje o jednego fizyka mniej, natomiast będzie dobry do przebiegania po mapie, a na respie czy na bossach nosimy sobie oczywiście plecak tych czerwonych kolarów i docelowo zbieramy sobie na Turtle Amulet, który jest świetnym amuletem przede wszystkim na iSleepkę, ale sama ta odporność na fizykę jest na pewno przydatna na wszystkich spotach. A Spirit Horn Ring jest moim zdaniem drugim najlepszym zakupem po wbiciu 400 levela, zaraz po ogarnięciu broni soulowej. No i najcięższy temat, czyli bronie. Ogólne zasady są takie, że najlepiej pytać kogoś, kto grał w ostatnim czasie każdym rodzajem broni, bo ogólnie ilu graczy tyle opinii. Co update, góra co 2 są dodawane jakieś bronie, więc sytuacja się zmienia. Jeżeli gracie tylko w teamie, to nie ma to właściwie żadnego znaczenia, bo damage i tak rozkłada się na cały team. Jeżeli macie zamiar grać od zera i tylko trochę, a nie długoterminowo, to również nie ma to znaczenia, bo najważniejsze są bronie endgame'owe, czyli te soulowe i sanguinowe. No i klaby są najtańsze, przynajmniej na tych starych serwerach. Tutaj tabela najważniejszych
broni, którą wrzucałem 2 lata temu i dalej ta spora dysproporcja cenowa występuje. A tutaj wyniki ankiety, którą zrobiłem w tym roku, tu co prawda każdy mógł zagłosować wedle własnego widzimisię, ale swordy dostały najwięcej głosów, a aksy najmniej. Tutaj przykładowe komentarze na temat broni. Ja swoim głównym harem biję ze sworda i nie zamieniłbym go na nic innego, chociaż w szczegółowe analizy, czy lepiej miałbym z innym rodzajem broni się nie bawiłem. Kiedyś długo był czas, że na przykład sword mocno odstawał w żywiole energii, bo miał tylko śmiesznego Gnome Sworda, a teraz proszę, Sanguine Razor dodany, do tego jakiś Amber Saber, jakiś Inferniarch Slayery. No wybór jest ogromny i ciężko zrobić jakąś legitną analizę. Ja po prostu wnioskuję, że warto przyjrzeć się tym broniom endgame'owym, jeżeli chcemy pograć dłużej i pomyśleć, jakie spoty chcemy bić i czy solo, czy raczej w teamie, popatrzeć, czy aktualnie dane statystyki tego rodzaju broni najbardziej nam odpowiadają i dokonać wyboru. Znowu na tej nowej postaci jestem zadowolony z klaba, bo nie będę musiał wydawać dużo kasy na bronię, bo na przykład jak ktoś wybiera swordy, to ma już na starcie gry duży wydatek z Havoc Blade'em na 70 levelu. Za to aksy mają Fantasmala, czyli mocną broń z ognia, już od 180 levela, co daje pewną przewagę na początku gry, gdy chcemy przeekspić na bursterach, na banucie albo na grimach, a sword ma najszybciej dostępny żywioł lodu, co prawda słaba to broń, ale jednak. Natomiast to będzie miało znaczenie dla kogoś, kto gra sobie na spokojnie i nie wbija na przykład 10 leveli dziennie. Wybaczcie taką powierzchowną analizę, ale broni oraz spotów w tej grze jest tak dużo, że grając na wysokim levelu jednym rodzajem broni ciężko mi się odnieść w taki sposób, żeby wam powiedzieć, o to bierz ten rodzaj broni, bo na 100% jest najlepszy. Tym bardziej, że w Summer Update'cie znowu mogą coś dodać i już będzie to nieaktualne, dlatego weźcie pod uwagę te ogólniki, które wam podałem, bo myślę, że one będą długo aktualne. Poczytajcie statystyki broni i myślę, że cokolwiek byście nie wybrali, to będziecie zadowoleni. A w razie wątpliwości to mój Discord, zakładka jakie EQ i śmiało pytać. I jeszcze o kolejności kupowania tych droższych itemów. Jak już wcześniej wspomniałem, dobrze jest kupić jak najszybciej soulową broń z lodu, bo jest uniwersalna na wiele respów i z nią będziemy wykręcać lepsze liczby i szybciej profitować. Wcześniej też Falcon Greavesy będą dobrym wyborem, bo są dużo tańsze niż kiedyś. Spirit Horn Ring również przyda się wszędzie, no i potem można zbierać na armor. Amulet, bisowy hełm i bootsy myślę, że w dalszej kolejności, a legi to już na samym końcu, bo są najdroższe. A najlepiej róbcie według swojego uznania i potrzeb, bo ja pamiętam, że najpierw kupiłem Spirit Horn Armor, a potem Ringa. Żadnego Sanguinitema nadal nie mam, ani Soul Bastiona, ani Turtle Amuletu, ale na zakupy przyjdzie czas, jak wrócę do tej postaci. I jeszcze mała prośba na koniec, jak pewnie możecie sobie wyobrazić, osoba, która nagrywa poradniki, może dostawać dużo pytań na priv i tak mam też ja, dlatego nie pytajcie mnie na priv o jakieś podstawowe rzeczy, takie jak na przykład gdzie expić albo co to imbu, bo potem nagrywam te filmiki, żeby każdy mógł o każdej porze dnia o tym posłuchać i ta gra już zajmuje tyle czasu, że jakbym miał każdemu jeszcze wyjaśniać, co jest potrzebne na dane imbu i tym podobne, to bym musiał mnie Chipsoft na cały etat chyba zatrudnić do tej gry, a i tak na każde pytanie pod filmikami odpowiadam, o ile już nie było tego pytania wyżej, więc na priv na Discordzie nie pytajcie mnie o jakieś porady, tylko lepiej zapytajcie na moim Discordzie na tym ogólnym channelu, bo i tak zobaczę to pytanie, a jest szansa, że ktoś inny szybciej będzie w stanie coś doradzić. Tak samo na Discordzie Celesty, na przykład w zakładce Night. A na priv starajcie się jakieś pytania typowo do mnie, albo jak potrzebujecie jakieś imbu, ulepszyć coś w Forge'u lub potrzebujecie pomocy z jakimś bossem, ale na Stormyku możecie oczywiście zadawać wszelkie banalne pytania, bo to jest czas dla was i wtedy o wiele chętniej coś doradza niż na priv. No i ostatnia prośba, że jak chcecie imbu, to miejcie wszystko gotowe w plecaku, żeby nie było pytań, jakie itemki trzeba kupić i ile dać kasy. Standardowo podziękowania dla wsporników. Ostatnio dodałem nowe emotki do czatu, więc jak podobał wam się mój kanał i chcecie mnie wesprzeć, to zapraszam do wypróbowania tej funkcji. Przypominam, że strumyki odpalam na YouTubie i na Kiku od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Niestety nie w każdym tygodniu daję radę odpalić 5 streamów, ale jak są, to właśnie wtedy. To tyle z mojej strony, dzięki, że jesteście i do następnego.